W dzisiejszym odcinku będę opowiadała o najfajniejszych pracach, jakich się podjęłam w USA. Na co dzień jestem aktorką, pracuję na planach filmowych, ale też pobocznie pracuję w gig-to-gig economy. To oznacza, że biorę pracę tu i ówdzie z różnych źródeł, od różnych ludzi i robię różne, przeróżne rzeczy. Także w tym odcinku opowiadam o tych najfajniejszych pracach. Polka w Ameryce. Jestem w tym momencie na 8 Avenue i jest totalny po prostu chaos za mną. Zamknęli całą ulicę i są różne targi, sklepy, jest mnóstwo ludzi. Koniec miesiąca Pride, także jest też dużo osób LGBT+. Mamy dużo flag, dużo jedzenia, pięknie pachnie, ale jest taki chaos, że nie będę w stanie nic tutaj opowiedzieć, także Was stąd jednak zabiorę i nie tu spędzimy czas, ale chciałam Wam tylko chociaż dać taką namiastkę nowojorskiego chaosu. Tutaj jak widać jest po prostu hardcore, samochody przejeżdżają na przykład tutaj w ten sposób. Wow, muzyka, mnóstwo ludzi, patrzcie po prostu na to. Dobra, uciekam stąd, żeby się skupić na tym, co mam Wam do powiedzenia. W tej serii 3 odcinków będę opowiadała o najlepiej płatnych pracach, jakie miałam. Opowiem Wam o najdziwniejszych pracach, jakie miałam, ale też o najfajniejszych pracach, jakie miałam. Piękne są też w Nowym Jorku, graffiti tak randomowo po prostu się pojawiają. Także będę sobie chodzić i będę Wam po prostu opowiadać co i jak. W tym odcinku z serii prac, jakich się podjęłam w Stanach Zjednoczonych, skupię się na tych najfajniejszych, tych, które najlepiej mi się w sumie wykonywało. Jedną z takich prac ostatnio się wydarzyła, mianowicie pracowałam jako menadżer eventu na Tribeca Festival. To jest festiwal filmowy i nie tylko teraz, który założył Robert De Niro zaraz po World Trade Center, kiedy ludzie nie chcieli przebywać w tej dolnej części Manhattanu, to żeby wesprzeć jakby ten cały rejon Tribeca, tak się nazywa ta okolica, żeby wesprzeć to miejsce, założył po prostu festiwal filmowy, prosząc jednocześnie ludzi, żeby przyjeżdżali, żeby się nie bali, żeby właśnie turystyka, restauracje, żeby wróciły, żeby bary wróciły. Chciał zapełnić to miejsce znowu ludźmi. No i po 20 latach jest to jeden z najważniejszych, najbardziej cenionych festiwali tutaj w Stanach Zjednoczonych. Także przez 5 lat próbowałam dostać pracę, nawet jako brand ambassador. Po prostu chciałam tam być z tymi ludźmi, z tymi kreatywnymi ludźmi. I na szczęście mi się to udało w tym roku, po 5 latach prób. Udało mi się pracować na tym festiwalu i byłam od razu menadżerem eventu, także miałam 7 osób pod sobą i to było niezapomniane, wspaniałe doświadczenie na pewno. Kolejną taką pracą, która była przezarąbista, była praca na Comic-Con. Comic-Con to jest taki zjazd geeków, ja to nazywam nerdów, osób, które interesują się właśnie komiksami, superbohaterami i w związku z tym, że byłam na tym Comic-Conie już wiele razy, wiedziałam czego się spodziewać i pracowałam często właśnie jako brand ambassador, ale ten jeden raz, słuchajcie, zatrudnili mnie jako aktorkę na Comic-Conie. Musiałam dosłownie wysłać taśmę, nagranie, taśma w ogóle, kiedy to było? Musiałam wysłać im nagranie z moim castingiem, nagranie z moim przesłuchaniem, na którym musiałam udawać agenta DEA, czyli agenta Drug Enforcement Agency, czyli agenta narkotykowego, policja narkotykowa w Stanach. I taką też policję grałam na Comic-Con, mianowicie dla filmu El Camino, dla Netflix. To była kontynuacja jakby Breaking Bad. Jak znacie Breaking Bad, to wiecie dobrze, że to był serial o metamfetaminie, dlatego też szukali osób, które grałyby agentów właśnie antynarkotykowych. Ten film też El Camino też nawiązuje do tej całej mafii amfetaminowej, metamfetaminowej w USA. Także to była super praca, bo po prostu mogłam grać, cały dzień grać, świetnie mi za to płacono, a przy okazji miałam wokół siebie tych wszystkich nerdów i geeków, co było mega ciekawe. Kolejną bardzo fajną pracą było to, jak mogłam rozdawać swag na jednej z imprez Pride.
Teraz wszędzie wokół jest mnóstwo flag kolorowych, a to dlatego, że jesteśmy w czerwcu, a czerwiec to Pride Month, czyli miesiąc, w którym jest dużo takich imprez gejowskich, jest naprawdę fajny flow. Wszystkie miejsca, nawet typu biblioteka, typu szkoła, typu kościół, wywieszają flagi różnokolorowe na znak solidarności z LGBT. Widzę, że tam się jakieś straszne rzeczy dzieją. Jest kilka, widzę straż pożarną, teraz karetka przyjeżdża, jakieś tutaj są masakry. Chaos, jak to zazwyczaj bywa w Nowym Jorku. No i w każdym razie mogłam rozdawać swag na takiej imprezie, czyli mogłam rozdawać jakieś tam pamiątki śmieszne tym wszystkim gejom bawiącym się na koncercie. Mieliśmy basen z kulkami kolorowymi w kolorach tęczy i ludzie skakali do niego, musieli łowić nagrody. No po prostu super, taki zwykły event, ale tak strasznie nacieszyłam się po prostu tymi wszystkimi kolorowymi osobami, gejami, pozytywnymi, pełnymi energii, tańczącymi. To jest naprawdę, naprawdę super klimat. A ja właśnie teraz Wam o tym mówię, a tu przychodzą właśnie ludzie za mną właśnie w tęczę przebrani. Też byli pewnie na jakiejś imprezie albo idą na jakąś imprezę Pride. To jest właśnie to w Nowym Jorku, że w czerwcu najlepsze rzeczy się dzieją. To była też dobra praca. Pracowałam na US Open, a US Open to są najbardziej chyba koło Wimbledonu najbardziej popularne zawody w tenisa na świecie i dzięki temu, że pracowałam, sama praca nie była ciekawa sama w sobie, ale co było fajne, to było fajne, że mogłam chodzić za darmo na mecze i na przykład oglądać sobie super tenisistów z całego świata, najlepszych tenisistów na świecie i po prostu mogłam z moim pasem, z moją przepustką wszędzie wejść w zakulisy i tak dalej. To było mega, mega super doświadczenie. Raz też pracowałam dla Fuji i oni wyprodukowali taki aparat, jak kiedyś miał Polaroid, że od razu wychodzi zdjęcie. Dali nam takie aparaty i naszym zadaniem było robienie zdjęć osobom, które pojawiły się na tej imprezie, a to był Fashion Week i to była impreza dla osób, które przyszły na Fashion Week, więc ja miałam styczność i rozmawiałam z takimi osobami jak Heidi Klum, Jim Carrey, Selena Gomez był Jared Leto, występował The Weeknd. Także ja chodziłam między tymi sławnymi osobami, gośćmi i robiłam im zdjęcia Polaroidem, dawałam im te zdjęcia, dawałam im ich aparat, a przy okazji na koniec pracy też dostaliśmy, każdy z nas dostał swój aparat. Także ja też teraz mam aparat Fuji jak Polaroid. Super sprawa. Więc nie dość, że cały wieczór mogłam spędzić po prostu w tym przepychu, robiąc zdjęcia sławnym osobom, to jeszcze przy okazji mogłam sobie zgarnąć ten aparat i w ogóle interakcje z tymi ludźmi są bardzo, bardzo ciekawe zawsze. Stoję tutaj właśnie przy tym panu, też Wam chciałam powiedzieć, w każdym odcinku Wam praktycznie pokazuję ostatnio, jak się zmienił Nowy Jork i to jest właśnie jedna ze zmian. Wcześniej nie mieliśmy aż tyle ludzi bezdomnych, leżących na ulicy w środku dnia, w środku miasta. Także to są na pewno rzeczy nowe. Bardzo dużo miałam fajnych prac właśnie na planach filmowych. O tym opowiadam w mojej innej serii Statystka w Ameryce, gdzie opowiadam właśnie Wam o kulisach pracy na planach filmowych w Stanach Zjednoczonych. Ale taką jedną z fajniejszych prac, takich ciekawszych prac uważam, zaliczam moją pracę dla serialu Gotham. Na pewno wielu z Was go kojarzy, bo był dość popularny. W tym serialu Gotham moją rolą było szczekanie. Szukali osób, które potrafią imitować zwierzęta, a ja świetnie szczekam. Udaję świetnie psa, więc moją rolą było udawanie psa, że niby jestem zahipnotyzowana i że udaję psa na scenie. Ale okazało się, że w sumie praca sama w sobie była świetna, bo nie dość, że widać mnie świetnie w tym odcinku, widziałam siebie, to była taka pierwsza większa praca, że faktycznie widzę siebie w amerykańskiej telewizji. A po drugie, że to było też śmieszne, bo mogłam po prostu szczekać i udawać psa i za to mi płacono, także absurd i fajność tej pracy nie zna granic. No i w ogóle też mam zapisane, żeby wspomnieć, że w ogóle dużo planów teledysków, reklam i filmów zrobiłam, typu jeszcze Fashion Week, jakieś sesje fotograficzne, także to życie na pewno aktorki, modelki potrafi też być właśnie ekscytujące, ciekawe, codziennie inne, rozwijające Ciebie w tylu różnych kierunkach.
Na pewno to, że tak pokierowałam swoim życiem, sprawia, że nie czuję w żaden sposób nudy ani zmęczenia tym, co robię, ponieważ tyle robię rzeczy w tym gig-to-gig economy. I naprawdę jak przyjeżdżacie do Stanów, to zachęcam Was przed tym, jak pójdziecie do pracy od 9 do 17, to poszukajcie możliwości robienia swojej pasji za pieniądze, ponieważ Ameryka daje jakby tą możliwość, że można wiele różnych pasji rozwijać i robić to za pieniądze. I ostatnie dwie prace fajne, o których wspomnę. Pracowałam jako pani udzielająca wywiadów z innymi ludźmi dla telewizji lokalnej w Virginii. Miałam kontrakt 2-letni i pracowałam z nimi przez 2 lata, rozmawiałam z różnymi muzykami, aktorami, chodziłam z nimi po Nowym Jorku, nagrywaliśmy wideo, przyjeżdżał producent, nagrywał nas. Super sprawa. Moja twarz była gdzieś tam w Virginii, w telewizji widoczna z moim akcentem, pomimo że akcent, to i tak mnie tam puszczali, także fajna sprawa. Jak mnie followujecie na Instagramie, to już to wiecie, bo o tym opowiadałam. Ale może jak oglądacie mnie tylko na YouTubie, to nie wiecie, bo zaczęłam też współpracę z polską telewizją, z TV Polonia i oni mają program Polonia Express, w którym opowiadają o życiu Polonii w Ameryce Północnej, czyli Kanada, USA, Meksyk i pokazują właśnie wywiady z różnymi ludźmi, różne imprezy. I między innymi właśnie chodzę na polskie imprezy albo robię wywiady z różnymi ludźmi tutaj z fundacji, z instytutów, z ambasady i tak dalej. Także bardzo ciekawa praca, bo pracuję co nagranie, mam różne zlecenia co tydzień inne i po prostu dzięki temu też, że mam kanał na YouTubie, znalazł mnie ten polski producent i zaprosił mnie do współpracy i teraz kręcę dla niego materiały na temat Polonii mieszkającej w Nowym Jorku. Także to też super fajna praca, bo przyszła do mnie znikąd, a okazuje się, że są osoby, które doceniają po prostu to, co robię, jeśli chodzi o właśnie pracę z kamerą. Także to mnie bardzo cieszy. No nic, w każdym razie dziękuję bardzo za spędzenie ze mną czasu na moim kanale w kolejnym odcinku Polki w Ameryce i widzimy się w następnych odcinkach. Jeśli to jest pierwszy odcinek z tej serii, który oglądacie, to zapraszam też na odcinek na temat najlepiej płatnych prac, które wykonywałam oraz najdziwniejszych prac, z którymi miałam styczność. Także zapraszam Was serdecznie na inne odcinki Polki w Ameryce. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!